dzisiejszej opowieści jest legendarny zakwas. Legendarny? Słyszeliście może, że krążą opowieści o zakwasach, które mają 10, 20, 50 lat. Niektóre zakwasy mają więcej lat niż ich właściciele. Czy to prawda? Nie powiem nie. Sam mam zakwas taki, który już jest ze mną dość długo. I coś w tym jest, że taki sprawdzony, szlachetny, rodowodowy zakwas jest pewny w użyciu. Za każdym razem zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się zakwas, czyli powoduje rośnięcie naszego ciasta. Najlepiej mieć taką cząstkę zakwasu, żeby startować następny chlebek. Ja, jak rozmnożę zakwas do ilości mi potrzebnej, żeby zrobić kolejny chleb, to zawsze taką resztkę sobie odlewam i zostawiam jako starter na następny raz. Jeżeli ktoś chciałby kiedyś, a jest z okolic Trójmiasta, dostać ode mnie taką cząstkę zakwasu sprawdzonego, działającego, to zapraszam, nie ma problemu, ale to naprawdę nie jest konieczne. Taki zakwas możemy sobie zrobić sami. I też jest pewne to, że ten zakwas zachował się będzie tak, jak się zachowywać powinien. Jak to należy zrobić? Tu mamy niezbędne składniki. W takim trybie codziennym to ja wsypuję 4 łyżki mąki żytniej 720. Jest to dla mnie mąka bazowa do chleba. I dodaję tą resztkówkę z poprzedniego chleba. To spowoduje mi, że to się rozmnoży, wyrośnie. Ja mogę już potem to dodać do reszty składników chleba. O chlebie będziemy mówili w innym odcinku i wszystko jest tak, jak być powinno. Ale jeżeli nie mamy tego, możemy taki zakwas sobie zrobić sami. I tak jak powiedziałem, 4 czubate łyżki mąki 720, letnia woda. Dolewamy taką ilość wody, żeby osiągnąć konsystencję gęstej śmietany. Jeszcze troszeczkę. Nie należy tego robić zbyt rzadkiego, ale też nie może być za gęste. Przynajmniej na tym etapie produkcji. Mamy konsystencję gęstej śmietany. I teraz zakręcamy słoiczek. Słoiczek powinien być, tak jak widać, dużo większy niż to, co w nim mamy. Ten jest 2-litrowy. Zakwas ma tendencję do pięknego rośnięcia. Jak będzie za małe naczynie, to nam po prostu wykipi i zanieczyści miejsce, w którym stoi. A gdzie powinien stać? No ja go stawiam w ciepłym miejscu, gdzieś z reguły wysoko. W salonie na przykład, gdzie zimą się zawsze pali kominek. Albo w kuchni na którejś szafie, gdzie jest raczej ciepło, dlatego że kucharzymy, gotujemy i temperatura jest wyższa niż w innej części domu. To jest dobre miejsce, że taki zakwas stał. Nie powinien też stać bezpośrednio wystawiony na promienie słoneczne, aczkolwiek światło słoneczne jakoś tam nie szczególnie mu szkodzi. Czego oczekujemy? Oczekujemy tego oczywiście, że on nam urośnie. Nie będzie tak od razu. Pierwszy raz, teraz nastawiliśmy, poczekamy kilkanaście godzin. Na filmie poklatkowym pokażę, co się tam będzie działo. I wszystkie zmiany będziemy obserwować po kolei. Dążymy do tego, żeby wytworzyć zakwas zupełnie z mąki od początku, swój własny starter. No to do zobaczenia za chwilę. Po pierwszych 10 godzinach, jak było widać na filmie poklatkowym, niewiele się działo w zakwasie, ale tak ma być. Tak bardzo często bywa. Otwieramy ponownie.
dokarmiamy zakwas. Wsypujemy 2 porządne, czubate łyżki mąki. Ponownie zamieszamy. Zakwas się nam trochę rozrzedził, więc teraz nawet nie będziemy musieli dodać wody. Konsystencja jest nadal taka, jaka być powinna. Zakręcamy i zobaczymy, co się stanie przez kolejne kilkanaście godzin. Zwykle mija 3-4 dni, zanim ten nasz tworzony zakwas osiągnie taką wstępną dorosłość. Tutaj już troszeczkę opadł, bo ja go poruszałem, przeniosłem. Niemniej na pewno nie krócej niż 3 dni, może być 4 dni. Potrzebujemy czasu, żeby go wytworzyć od początku do końca. Nieraz rośnie już po pierwszym dniu, nieraz przez pierwsze 2 dni tego rośnięcia wcale nie widać. Zresztą zachowania były widać na filmach poklatkowych zakwasów poszczególne dni. Ważne jest to, żeby każdego dnia po urośnięciu i ewentualnym opadnięciu 2 do 4 łyżek mąki żytniej dosypać jako dokarmienie zakwasu. Po takich 3-4 dniach on jest gotowy do użycia, możemy już go użyć jako bazowy składnik chleba. A resztkę odłożyć sobie następnego razu i od tej resztki zaczynać. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, o chlebie porozmawiamy w kolejnym odcinku, na który zapraszam. Dziękuję bardzo.